witali bardzo serdecznie w tym kolejnym słonecznym dniu. Jest po 8 rano, próbujemy dostać się do Phuket Town, jednak wybraliśmy tradycyjne środki lokomocji i mamy kolejne problemy. Także czekamy na takiej bardzo ruchliwej drodze. Podobno jeżdżą jakieś busiki, ale czy one jeżdżą, to się jeszcze przekonamy. To, co my na razie zrobiliśmy, to na razie pojechaliśmy z naszej Kamali w głąb wyspy, w stronę lotniska, ponieważ lokalny autobus z Kamali nie przyjechał. Więc teraz staramy się znaleźć inny autobus, który podobno jeździ częściej, ale czy to się uda, również nie wiemy. A gdzie jesteśmy? Też nie wiemy. Więc ogólnie jest wesoło, ale damy sobie radę. Jak nie tym środkiem lokomocji, to damy radę innym, ale na razie trafiliśmy rzeczywiście na taką 4-pasmową autostradę, więc ciekawe jak będzie dalej. Trzymajcie kciuki. W oddali widzimy jakiś autobus. Kompletnie nie na taki czekaliśmy, ale może ten nas zabierze. Gabriela będzie machać. Ale do autobusu! Tutejsze światła bardzo testują naszą cierpliwość, bo normalnie stoimy chyba z 10 minut, autobus ani drgnął. No i teraz nie wiemy, czy kierowca się w ogóle zatrzyma, czy nie, czy powinniśmy iść na jakiś przystanek. No ale na razie stoimy pod warsztatem pana jakiegoś, który robi krzesła. Jesteśmy dobrej myśli. Udało się wsiąść, jedziemy. Bilety są 50 batów, taka przyjemność kosztuje. Te autobusy też są raz na godzinę, ale wiecie jak to jest. Lepiej przyjść wcześniej i zostać dłużej. Wysiedli, dojechali żywi. Idziemy oglądać Phuket Town. Wybieramy się teraz w takie miejsce, gdzie znajdują się ładnie odnowione kontynentalne domki, także zaraz je zobaczycie. Tam w oddali już widać taki zielony ten domek. A tutaj wszystkie już mają taki swój klimat, także ciekawe miejsce. Znajdujemy się na Phuket Old Town. Idziemy sobie właśnie przy tym budyneczku, który idealnie pasuje do koloru moich okularów. Są to jakieś budynki w takim stylu europejskim i naprawdę robią bardzo fajne wrażenie. A odnośnie samej drogi jeszcze, jechaliśmy tutaj równo 2 godziny. 2 godziny od kiedy wyszliśmy z domu, musieliśmy dojść na przystanek, później złapaliśmy niebieskiego busika, a później busika pomarańczowego. Także da się tam dojechać. Niestety po raz kolejny nie dojechaliśmy tymi Songtao. No ale cóż, może jeszcze nam się uda. A jak tylko zdamy prawo jazdy, to się będziemy tak wozić skuterkami, że głowa mała. Ale teraz naprawdę jest tyle policji, tyle kontroli, mandaty już po 1000, po prostu nie ma sensu. Poza tym my nie jesteśmy takim typem ludzi, którzy lubią nie przestrzegać zasad. No i mamy, słuchajcie, słynne kolorowe domki, bardzo ładnie podnawiane te kamieniczki. Naprawdę super wrażenie. My całkiem niedawno byliśmy w Ameryce, zwiedzaliśmy południe Ameryki, taki południowy wschód i tam też mieli takie kolorowe domki właśnie, nawet w podobnym stylu, ale oczywiście odpowiednio większe. Nie pamiętam jak się to miasto nazywało, ale zaraz wam wstawię. Tak w ogóle jak znajdujemy się już na tej przepięknej architektonicznie drodze, może opowiem chwilę o samym Phuket Town, bo Phuket Town jest to takie miasto tajemnica. Jest to miasto, które ma niecałe 80 000 mieszkańców, a w niektórych latach, na przykład w roku 2018, było 12 najczęściej odwiedzanym miastem na świecie. Także z jednej strony jest to małe miasteczko, z drugiej strony nie wiadomo kiedy do końca powstało. Wiadomo, że w XIX wieku nabrało na znaczeniu, bo wtedy zaczął się prawdziwy handel przede wszystkim z Europejczykami i Chińczykami. A z trzeciej strony przyjeżdża tu masa turystów. Także ten tygiel kulturowy jest naprawdę fascynujący. Na pewno warto tu przyjechać. Wiecie, tutaj nie ma jakoś mega gwiezdnie dużo atrakcji. Nie znajdziecie tutaj, nie wiem, zamków, rzek, czy w ogóle jakichś parków rozrywki. To jest po prostu miasto, które powstało na kanwie handlu
były tutaj dziesiątki, jak nie setki narodowości w to zaangażowane, więc teraz rzeczywiście te pozostałości zostały. Także świątynie chińskie są tutaj, świątynie buddyjskie są tutaj, są europejskie, na przykład te budynki, które Wam pokazywałem, więc rzeczywiście takie miasto niczego i wszystkiego jednocześnie. Ktoś kiedyś był w Nowym Orleanie, to przyzna mi rację, że tu jest bardzo podobna architektura. Lekko tu różowo, ale to już chyba bardziej tak pod turystów. A tutaj mamy suweczkę. Znajdujemy się właśnie na tej takiej najbardziej rozpoznawalnej ulicy. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, więc wstawię Wam to. Jedyne, co tu nie jest fajne, bo architektura jest super, atmosfera jest super, sklepiki, restauracje świetne, to te wszędobylskie samochody po prostu nie dość, że jeżdżą, to jeszcze stoją. Także trochę to zatruwa atmosferę, ale cieszę się, że dzisiaj mamy lekko pochmurny dzień. No to przynajmniej aż tak mocno nie spalił mojego już spalonego czoła. Mikołaj znowu się dokształcił, także ta ulica nazywa się Tanum Taleng. Przepraszam, może źle wymawiam. I ona zamienia się w Walking Street, jak jest na niej Night Market. Także rzeczywiście mega warto tutaj przyjść wtedy, bo sama uliczka jest super, tylko te samochody troszkę przeszkadzają, a bez samochodu no to już musi być naprawdę mega. Patrzcie tylko, jakie instagramerskie spoty tutaj mają. Także to miasto się nauczyło, jak robić to dobrze, żeby przyjeżdżali tu turyści. Nawet Gabriela tam się kręci. Jak widzicie, nie jest tu łatwo, po prostu każdy się przepycha, robi co chce, a jak robi to zawsze jest problem, po prostu zawsze. Idziemy szukać mniej instagramowych miejsc. O, to jest słynne Muzeum Phuket. Phuket bardzo nam się podoba. Jest to naprawdę przyjemnie. Ja uważam, że warto tu przyjechać, sobie pochodzić, pozwiedzać. Można też przyjechać tu na jakieś zakupy. Gabi, jak się Tobie podobało? Mnie się bardzo podobają te piękne, kolorowe budynki. Takie przypominają takie kolonialne, tak jak widzieliśmy na Dominikanie na przykład, albo no, w tych krajach Ameryki Południowej. Trochę mi tak przypominają. Niektóre części mi przypominają Nowy Orlean z tymi budynkami takimi. No ja to samo mówiłem, że i Nowy Orlean, i w ogóle południowy wschód Stanów Zjednoczonych. Także obiecujemy, że będzie też seria na kanale, ale postanowiliśmy, że najpierw zrobimy Azję, a później nadgonimy z Ameryką. Także nie miejcie nam za złe, ale na pewno się to pojawi. Siedzimy już w tak zwanym Song Sau i wybieramy się teraz na moją ulubioną plażę z poprzedniego razu, jak tutaj byłam ponad 15 lat temu, która się nazywa Nai Harbour Beach. Żegnamy się już z Phuket Town, ze starym miastem. A tutaj możemy poczuć się prawie jak w San Francisco, no gdyby nie te kable. Ale domki wyglądają ładnie. Tak wyglądają miasta po wschodniej stronie Phuket, czyli Chalon na przykład i Rawai. Widzicie, tutaj nie ma za bardzo dostępu do morza, są jakieś minimalne plaże, tak jak widzieliśmy na Rawai, ale tak to nie ma. Jest za to główna ulica, którą się przemieszczamy. Przejeżdżamy właśnie przez Chalong. Jak widzicie, nie jest tutaj zbyt przyjemnie. Brakuje tutaj miejsca do plażowania i tego typu rzeczy, dlatego to miejsce słynie ze szkół Muay Thai. Tutaj jest bardzo dużo szkół, w tym te najsłynniejsze, takie jak Tiger Muay Thai, a pewnie powstały dlatego, że dzieciaki nie miały co robić.
Jechaliśmy właśnie na Rawai, miejsce, które niedawno odwiedzaliśmy, nagraliśmy tutaj też filmik, ale my dzisiaj się tu nie zatrzymujemy, jedziemy dalej do Nain-Harn, także Nain-Harn znajduje się po drugiej stronie Rawai. Po zakończonej jeździe płaci się, my będziemy płacić akurat około 50 batów, no i tak mniej więcej wyglądają ceny od 40 do 50 batów, a za smart busika z klimatyzacją 100. Pozdrawiamy z Songtao. Salutki dla nas. Przy Nain-Harn znajduje się takie jeziorko i to jest jeziorko, które Gabriela dobrze wspomina, bo jak tu przyjeżdżała nie mając męża, to widziała masę seksownych chłopów spoconych, którzy trenowali Muay Thai i biegali tu z oponami. Jechało nam się bardzo dobrze i bardzo krótko, bardzo wygodnie, nie ma klimatyzacji, ale jest naturalna klimatyzacja i też przyjechaliśmy bardzo szybko, według planu 1,5 godziny, my przyjechaliśmy w 55 minut i tylko 100 batów za 2 osoby. A teraz zanim pójdziemy na plażę, trzeba kupić coś do picia. Może jakiś shake mi się wiedzie, ale na pewno woda. Wylądowaliśmy w najfajniejszym miejscu, pierwszy od plaży. Pani sprzedała nam 2 szejki, jeden ananasowy, drugi arbuzowy. Wzięliśmy sobie jeszcze wodę i za wszystko zapłaciliśmy jakieś 13-14 zł. Także mega polecamy. A teraz idziemy na plażę. No dobra, słuchajcie, wszystko mamy. Zaopatrzyliśmy się, idziemy sobie na plażę. Kiedyś to była jedna z dzikszych plaż, a teraz jest tutaj masa... Kiedyś to była jedna z dzikszych plaż, teraz jest tutaj masa ludzi. Wszędzie motorki, wszędzie łódki, także zobaczymy, jak wygląda sama plaża. A później oczywiście pokażemy Wam tą plażę z dronika. Plaża wygląda pięknie, ale spójrzcie na ten resorcik tam. Piękne widoki, bezpośrednio na morze, restauracja z pięknym też widokiem na zatokę całą. Plaża, jak widzicie, wcale nie ma tak dużo ludzi. Ona jest po prostu mała. Tutaj trochę więcej, jeden zestaw leżaczków. Ta plaża ma około 660 metrów, co czyni ją jedną z mniejszych tych głównych plaż. Ale na pewno warto się tu wybrać, trochę odpocząć. No straszne nudy, normalnie nie ma żadnych fal. Cisza, spokój. Wysepka w oddali majacza. No i Gabriela. Im dalej idziemy w dół plaży, tym robi się więcej ludzi, miało być spokojniej. Ale ogólnie plaża naprawdę bardzo ładna. I to, co warto tu podkreślić, to tutaj nie wieje wiatr. Ona jest w takiej małej niecce. A woda super czysta. Ale jest bardzo zatłoczona. Mała plaża, ale zatłoczona. No, 15 lat temu było zupełnie inaczej. Ja chciałam tylko dodać, że jest chyba ze 100 stopni tutaj. Praktycznie w ogóle nie wieje, także lecimy do wody się ochłodzić. Kto już się tam kąpie? Hello! Pomachaj! No, dziękuję. A my idziemy się przejść do końca plaży, tam gdzie zazwyczaj plażowałam 15 lat temu, jak byłam na Phuket. Dzięki uprzejmości mojego szwagra, siostry i siostrzeńca. Dobra, teraz tak liczę w głowie, ile lat ma mój siostrzeniec, to może nie było 15, a 12 lat temu. W każdym razie dawno i czuję się jak dinozaur. Tutaj są leżaczki. Jak na każdej plaży ta sama cena, 200 batów za parasol z 2 leżaczkami. Także ceny leżaczków takie same wszędzie. Poprzednim razem, jak byliśmy na Phuket, to mieszkaliśmy na Chalongu, tam przy tych wszystkich szkołach Muay Thai. Po prostu wyszło się z naszego hotelu i co 2 kroki była jakaś szkoła Muay Thai. Naprawdę to było śmieszne.
i mieliśmy wypożyczenie skuterek, ale jako, że nas były 4 osoby, to ja zazwyczaj jeździłam, szwagier mnie wywoził, o jaka rybka ładna, szwagier mnie wywoził na tą główną drogą, którą dzisiaj jechaliśmy i ja łapałam taksówkę bądź stopa. Jeździło dużo taksówek motorkowych, których teraz praktycznie w ogóle tutaj nigdzie nie widziałam, ale za to jeżdżą te Songtao, czyli te busiki otwarte tutaj i tutaj mają stop na Naiharn, wtedy tego nie było. A ja już prawie się dostałam do miejsca, gdzie zawsze plażowaliśmy. Tutaj jak są te jeziorka, to z tych jeziorek wypływa taka czysta woda. Idę zobaczyć, czy dalej tak jest. Na szczęście plaża nie jest długa, więc z jednego końca na drugi można w miarę szybko się dostać. Ale kolor wody jest piękny, jest tu spokojnie, naprawdę fajnie, choć naprawdę dużo więcej ludzi niż zapamiętałam. Jest chyba z 50 stopni i piasek ma chyba ze 100 stopni, także ała! No i jest tutaj ten odpływ od laguny, ale wygląda ohydnie, brudno. My zazwyczaj wchodziliśmy z tamtej strony na tą plażę, pamiętam, tędy chodziliśmy. I tutaj przechodziliśmy przez to. Tutaj była taka rzeczka, która płynęła do morza. Teraz nie ma. No pewnie jak jest przypływ większy, to morze się cofa i tutaj jest. Natomiast teraz to wygląda nie najlepiej. Także tak wygląda miejsce. Tutaj lagunka, a tutaj morze, w którym ostatnim razem jak byłam na Phuket, to spędziliśmy najwięcej czasu. Tu gdzieś jeszcze była taka knajpa ukryta. Idę się przejść dalej. Ale zanim się przejdę gdziekolwiek, to trzeba iść zanurzyć stopy, bo przecież ten piasek parzy. Jej! O tak. Tam sobie na krzesełkach odpoczywają i szamają. A tam mają hamaczek. Także spoko. Jest chill w cieniu, bo tutaj za bardzo na plaży to nie ma. No chyba, że się wykupi te leżaczki, a tak inaczej to nie ma za bardzo gdzie. No i tutaj w cieniu, tu w cieniu jest stoisko, gdzie sprzedają pićko. Pamiętam, że jak przychodzi odpływ, to tam można przejść, tam pani też się opala na skałkach i tam też jest mega ładnie. Także te skałki tutaj robią klimat. Sorry, że tak rzucam kamerą, ale oglądam widoki, a nie patrzę, co kręcę. Na plaży jest też pan ratownik, który tam ma namiocik. O tam. Także jest całkiem bezpiecznie. A ja, wybaczycie mi, muszę się znowu zanurzyć, bo jest gorąco. Także żegnam się z wami i dziękuję za mój segment o plaży Naiharn i wspomnienia sprzed 12 lat. Mega ekstra i podoba mi się ta woda. Jest naprawdę czysta i piękna ta woda. Pokąpaliśmy się, poleżeliśmy, pospacerowaliśmy. Plażę oceniamy bardzo dobrze. Jedna z fajniejszych. Ja bym się skłaniał ku temu, podobnie jak Gabi, że Bangtao chyba ciekawsza, ale ta na pewno bardzo przyjemna. Tutaj zdecydowanie miejsce na chill. Jak ktoś jest blisko Rawai, to obowiązkowo wpaść. Albo na tym, ktoś czeka na zachód słońca tutaj na tym viewpoincie, to wtedy ok. Ale tak, żeby specjalnie jechać na cały dzień, to może niekoniecznie. Knajpki są, jest fajnie, masaże są, tajski masaż godzina za 300, czyli tak samo jak wszędzie. Wszystko jest. Sobie można usiąść fajnie w cieniu. I są też sklepy, sprzedają szajeczki, matki, wszystko. Tutaj kolejny masaż za 300. Siedzą panie i czekają. Wszystko jest. Można sobie taksówkę. Każde miejsce na Phuket. My obecnie jesteśmy tutaj. A mieszkamy tutaj. Także dzisiaj sobie zrobiliśmy
taką traskę, że pojechaliśmy z Kamali tutaj, wsiedliśmy w autobusik i pojechaliśmy do Phuket Town. Potem przejechaliśmy całym nabrzeżem przez Chalong, Rawai do Naiharn i teraz będziemy wracać do Rawai, albo podejdziemy do miasta do Naiharn i wsiądziemy w Phuket Smart Bus i będziemy z powrotem jechać wybrzeżem w tą stronę do Kamali. Także dzisiaj sobie takie kółeczko zrobiliśmy. Tam gdzieś, tu gdzieś jest miejsce, gdzie próbowałam się nauczyć jeździć na skuterze 10 lat temu i poległam. Z tego miejsca pozdrawiam mojego szwagra. Dziękuję za naukę. Może tym razem w Tajlandii mi wyjdzie. Mili panowie, którzy nas tutaj przywieźli swoimi pięknymi autobusikami, nagle okazali się, że w drugą stronę już nie są autobusami i trzeba płacić jak za taksówkę. Także co zrobić? No my mamy 1,5 kilometra teraz do przejścia, bo my szukamy naszego autobusu i tak byśmy z linii nigdzie dalej nie jechali. Oni chcieli setki batów od nas. No to dla zdrowia przejdziemy się te 1,5 kilometra. Generalnie ja myślę, że to było tak, że się spóźniliśmy na odjazd, że te busiki do Phuket Town odjeżdżają co godzinę, a my się spóźniliśmy delikatnie na odjazd i wszystkie inne, które tam zostały, chciały pracować jako zwykłe taksówki, dlatego od nas chcieli po 500 batów za przejechanie 1,5 kilometra. To było tak dlatego, bo panowie są tu biznesmenami i to wszystko jest okej, to wszystko jest w porządku i my nie mamy nic przeciwko, ale jeżeli za kilometr 400 chce się 120 zł, no trochę boli. My tu przyjechaliśmy 7-8 miesięczną podróż po Azji. Nie możemy codziennie rozwalać kilkaset złotych na przejazdy, a te same przejazdy kosztują 30 batów, jak przyjeżdża, to znaczy jak ten pan ma godzinę swoją i staje się autobusem. Ale przejdziemy się te kilometr 400 dla zdrowia, mamy wodę, więc nie umrzemy z pragnienia. Jest fajna, przyjemna bryza, nie wiem, od jeziorka, ale Przy 35. jest fajnie. Mały update, być może się spóźnimy na autobus, ale tylko dlatego, że spotkaliśmy Piotrka Pająka dokładnie. z kanału Podróże Wojownika i przemiły człowiek. Myśleliśmy, że tylko szybko zrobimy sobie zdjęcie, powiemy, że jesteśmy fanami, a bardzo fajnie z nami pogadał. Spędziliśmy 10-15 minut, żeby rzeczywiście pogadać o tym, gdzie warto pojechać, jak pojechać. I też był ciekawy naszych tras, polecił nam kilka rzeczy, także super fajnie. Dzięki Piotrek. Skorzystamy z rad, no i mamy nadzieję, że jeszcze się zobaczymy albo na obozie, albo może gdzieś w Tajlandii, albo w świecie. Trzymaj się. Jakbyśmy się zdecydowali pojechać Songtao, zamiast iść na nogach ten kilometr, to nie spotkalibyśmy Piotrka. Nie ma w życiu przypadków, słuchajcie, także pamiętajcie, że każda sytuacja, którą macie w życiu, do czegoś was prowadzi i warto patrzeć na te dobre strony, bo może się okazać, że spełnią się jakieś wasze marzenia albo plany, albo pozwoli wam się to rozwinąć. Dokładnie. A ja ciągle mam nadzieję, że zdążymy jednak na ten autobus, Ja również. także chodźmy. To się nazywa jeszcze my. Mieć szczęście. Hej, 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 hej. Hej. Thank you. Thank you. No i udało się. Pan na nas zaczekał i złapał. Złapaliśmy busika, także wszystko się udało tak, jak miało być. Dobra, słuchajcie, to myśleliśmy, że już na plaży się z wami pożegnamy, a tu się tyle wydarzyło, że postanowiliśmy trochę przedłużyć ten odcinek. No ale teraz już idziemy sobie na popołudniowe jedzonko, później idziemy do basenu w naszym kompleksie, także jeszcze raz pamiętajcie, lajki, suby, komentarze i co tam jeszcze chcecie. Macie jakieś pytania, dawajcie znać.
A my tymczasem żegnamy się z Wami i widzimy w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa!